Moglibyśmy teraz rozwinąć ten wątek. Co daje nam zastosowanie Data Powera? Jaka jest przewaga tego produktu nad konkurencją? To jest dobre pytanie, bo w diagramie, który może uda nam się teraz pokazać, mamy właśnie ten API management cały, czyli w tym pakiecie produktów, o których powiedzieliśmy, do zarządzania, jak i tę bramę, prawda, czyli API Gateway. I API Gateway na rynku, powiedzmy, tych rozwiązań, no mamy cały wachlarz i one nie można postawić znaku równości między nimi, prawda? Bo można sobie wyobrazić, że ktoś jako gatewaya używa jakiegoś serwera HTTP. Można wyobrazić sobie, że ktoś używa bardziej zaawansowanego narzędzia. A można sobie wyobrazić, że ktoś używa Data Powera. Czyli Data Power jako produkt, który jest bardzo, można powiedzieć, że to jest urządzenie klasy Security Gateway warstwy aplikacyjnej, tak? Czyli to jest nie tyle zabezpieczenie w warstwie sieciowej, co zabezpieczenie w warstwie aplikacyjnej. Co to oznacza? To znaczy, że mamy obsługę protokołów, bardzo wielu protokołów uwierzytelnienia, autoryzacji, szyfrowanie kluczami symetrycznymi, asymetrycznymi. Możemy podpisywać, weryfikować podpis. Mamy bardzo szeroki zbiór zarówno w obszarze kryptograficznym, jak i funkcjonalnym, gotowych funkcjonalności, które możemy użyć. Jak również bazując na treści przesyłanego żądania, tak? Czyli nie musimy, nie zatrzymujemy się właśnie w tej warstwie sieci, ale wchodzimy głębiej w treść. Możemy też na przykład skanować antywirusem. Analizować, tak? Analizować treść, prawda? Możemy coś dodawać, odejmować, weryfikować, też zabezpieczać, wycinać coś, co nie spełnia jakiegoś warunku. Bardzo szeroki wachlarz możliwości, również w tym, żeby asynchronicznie, równolegle komunikować jakieś inne systemy. Jeżeli mamy jakieś rozwiązanie klasy Business Activity Monitoring, jakiś monitoring biznesowy, który chcemy podłączyć, bo akurat w organizacji mamy jakiś i chcemy poprzez to API nie tylko w tym Analytics portalu widzieć to przetwarzanie, ale także w jakimś biznesowym monitoringu, no to możemy asynchronicznie bardzo szybko, to też jest zaleta Data Powera, że jest bardzo szybki, no po prostu puszować asynchronicznie, wysyłać zdarzenia, które informują o przetwarzaniu. Także zbiór funkcjonalny i też historia Data Powera na rynku no daje pewien unikalny taki zestaw możliwości, który jest doceniany i który daje bardzo, bardzo duże możliwości. Czyli poza bezpieczeństwem, możliwością analizowania, procesowania takich komunikatów wejściowych, mamy jeszcze możliwość podłączenia monitoringu, tak? I to wszystko przy zachowaniu bardzo wysokiej wydajności całego systemu. Tak, oczywiście. To dla przykładu możemy podać takie rozwiązanie u jednego z klientów, który ma no, powiedzmy w setkach usługi, który ma przetwarzanie na poziomie no, w testach 1000 na jednym węźle. Tak? Jeżeli mamy wielowęzłowe rozwiązanie, środowisko, infrastrukturę, no to mamy oczywiście wielokrotnie większe możliwości wydajnościowe, ale przy wielu krokach funkcjonalnych po drodze, no to możemy na jednym węźle uzyskiwać no, na tym przykładzie 1000 transakcji na sekundę, tak? Gdzie każde zapytanie jest, jakby wchodzimy w treść i robimy pewne działania, od autoryzacji, uwierzytelnienia poprzez nadawanie, wysyłanie właśnie zdarzeń różne. Oczywiście tu wachlarz jest dużo szerszy, trudno jest jakby w tej chwili powiedzieć, to po prostu, to jest jeden z przykładów, prawda? Natomiast dobrze jest mieć świadomość, że nie da się porównać dwóch API gatewayów i przewagą rozwiązania IBM jest to, że tym gatewayem, tym API gatewayem jest właśnie Data Power, który od lat jest stosowany w wielu segmentach rynku. Wspomniałeś wcześniej o niezawodności tych rozwiązań. Dla niektórych klientów nawet krótkotrwały przestój w działaniu ich aplikacji lub udostępniania usług, no to są realne straty finansowe. Jak możemy się zabezpieczyć przed ewentualną niedostępnością usług? Tak, to bardzo słuszny obszar. Oczywiście tutaj mówimy o wysokiej dostępności.
No i tutaj no, możemy sobie wyobrazić, że bank udostępnia aplikację mobilną, tak? Każdy na telefonie może sprawdzić stan konta, Mamy no i co różne się dzieje, jak w architektury. ciągu dnia nagle nie mamy dostępności do usług, które zasilają w dane tę aplikację, oczywiście. I tutaj biorąc pod uwagę te warstwy, jeszcze wracając do tej architektury warstwowej, że mamy warstwę access layerową, czyli warstwę dostępową, warstwę serwisową, service layer, no i oczywiście jakiś tam backend, no to wiadomo, że żeby zapewnić wysoką dostępność, uwzględniając, że nie mamy pełnego kaszowania warstwy dostępowej, kaszowanie oczywiście przy okazji mówiąc na Data Powerze zarówno treści żądań, jak i odpowiedzi jest możliwe, także to przy okazji. Natomiast no, należy w takiej docelowej architekturze, w takiej sytuacji, jeżeli są takie wymagania o wysokiej dostępności, no zastosować architekturę klastrową zarówno w warstwie serwisowej, no i tu w ramach IBM-a to też mamy App Connect Enterprise, który doskonale się sprawdza, tak? Można go uruchomić w klastrze Active wielowęzłowym, także w różnych trybach. Natomiast mówiąc o API managemencie, no to tutaj znowuż w ramach produktu API Connect, API Managera, mamy ten mechanizm zapewniony automatycznie, tak? To znaczy możemy do danego API, w sensie danego gatewaya, znaczy do danego, no tak, gatewaya podłączyć wiele data powerów, tak? Czyli wiele API gatewayów. W związku z tym i oczywiście one mogą być, kierowany do nich ruch może być przez zewnętrzny load balancer, ale uwaga, tutaj także możemy wykorzystać same mechanizmy data powera, tak zwanego self-balancingu. Na przykład jest taki moduł w Data Powerze, który umożliwia, że wiele węzłów Data Powera rozmawia ze sobą, na przykład wystawiając jedno wirtualne IP, sam dystrybuuje ten ruch, tak? No ale to już są specyficzne sposób wykorzystania, tak? Który dla danej organizacji będzie taki, a dla innej, ponieważ ma swoje load balancery, będzie inny. I niemniej w ramach API Connecta można podłączyć wiele tych gatewayów i on automatycznie dba o to. To jest Active Cluster, tak, w tej warstwie. Dobrze, no to poznaliśmy kwestie techniczne i możliwości zastosowania, a mógłbyś coś więcej powiedzieć o licencjonowaniu tego produktu? W jaki sposób jest on oferowany obecnie? To też jest, myślę, bardzo korzystne w sumie, bo obecnie zarówno API Connect, jak i Data Power, jak i inne produkty dotyczące szeroko pojętej integracji są w tak zwanym Cloud Packu, Cloud Pack for Integration. Czyli to jest sposób licencjonowania polega na tym, że kupujemy wirtualne core'y, które umożliwiają nam w ramach tego pakietu instalowanie dowolnych produktów. I tam również jest ta warstwa serwisowa, czyli App Connect Enterprise. Tak, jest Aspera, jest kilka innych produktów, które w ramach jednej licencji możemy nimi żonglować. Tak? Przekładając oczywiście te wirtualne kory, jeżeli po pewnym czasie chcemy jednak zredukować liczbę rdzeni, bo okazuje się, że to jest tak wydajnie, że możemy tutaj spokojnie zredukować, a te kory przeznaczyć na inny produkt, który w tym Cloud Packu jest. Także to jest, no myślę, odpowiedź na taką współczesny rynek, tak, ten sposób licencjonowania w IBM. Co możemy w takim razie zaproponować potencjalnym klientom? Potencjalnym klientów, którzy być może mają tę potrzebę albo ją dokładnie. rozważają, być może już, tak jak powiedzieliśmy o tej regulacji, jaką jest KSeF, tak, rozważają w jaki sposób się zintegrować w sposób bezpieczny z krajowym systemem e-faktur. Tak, jak najbardziej. No, tutaj każda organizacja ma swoje wymagania, też swoją infrastrukturę, więc no, tutaj na pewno jakaś analiza jest potrzebna. Oczywiście Data Power, API Connect w zupełności wystarczą na bezpieczną integrację z tymi systemami, jak i wieloma innymi, jak i bezpieczne udostępnianie też innych API. Natomiast no, tutaj potrzebny jest ktoś, kto to zrobi oczywiście, tak? Mało firm po prostu ma na swoim pokładzie specjalistów od tego produktu, no, w związku z tym tutaj oczywiście zapraszamy do kontaktu, oferujemy też pomoc w analizie biznesowej. Tu też blisko jesteśmy biznes partnerem IBM-a, też wiemy, IBM też wspiera w tej początkowej fazie i później także. Więc no tutaj analiza, prawda, wymagań, projekt i wdrożenie, tak? I jakby w tych wszystkich wysokopoziomowo, tak, powiedzianych etapach wspieramy naszych klientów i to jest chyba najlepsza rekomendacja.
co można zrobić, tak? Czy my, czy kto inny. Po prostu trzeba znaleźć kogoś, kto się na tym zna i doradzi, żeby zrobić to w sposób mądry, prawda? No bo nie sposób jest wdrożyć jakieś rozwiązanie od tak, ale jednak trzeba mieć pewną wiedzę, żeby zrobić to, wykorzystując potencjał tych produktów, a on jest niemały. I zgodnie ze sztuką oczywiście. Dokładnie, z dobrymi praktykami, tak. Podsumowując, Hugon, powiedzieliśmy sobie, czym jest Full Life Cycle API Management, jakie korzyści za sobą niesie i jak możemy go wdrażać. Wracając do naszego tytułowego pytania, zbędne czy niezbędne? No cóż, według mnie dla bardzo wielu organizacji, aby zachować przewagę konkurencyjną i aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jest to niezbędne. Dziękuję, Hugon, za rozmowę. Dziękuję, Dominik. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.